Cześć, witam Was w kolejnym ogrodowym odcinku na kanale Rootblog. Dzisiaj bierzemy się za przystępnie cenową kosiarkę od Segwaya, czyli model Navimow i208, który jest wyposażony w napęd na wszystkie koła, czyli mamy tutaj wersję AWD, która nie niszczy Waszej trawy przy skręcaniu i jest wyjątkowo precyzyjna. Zapraszam na test. Kosiarki Segwaya były już obecne na naszym kanale, mieliśmy model i205, mieliśmy model i2, no a teraz mamy model i208 AWD. No i ta kosiarka konstrukcyjnie jest już nam znana, dlatego że to jest stara, dobra konstrukcja, która bardzo fajnie się sprawdziła w naszym ostatnim teście, tylko wtedy mieliśmy troszeczkę skromniejszą wersję. W tej chwili wersja jest udoskonalona, no i to co ma najważniejsze to napęd na wszystkie koła. Konstrukcyjnie jest bardzo ładna i dyskretna, fajna, matowa budowa, to mi się bardzo podoba, to jest po prostu praktyczne, łatwo utrzymać ją w czystości, no i się nie rysuje od patrzenia. Dodatkowo no, manualne sterowanie, tutaj ta kosiarka ma być przede wszystkim przystępna cenowo, więc gdzieś te oszczędności musiały być, więc jeśli chcecie sobie tutaj regulować wysokość ostrza, no to po prostu przekręcacie to. My ustawiliśmy dzisiaj na 4,5 cm, mniej więcej tak będziemy kosić, natomiast zakres jest od 2 do 6 cm. Mamy prosty wyświetlacz, który pokazuje nam stan baterii, połączenie z chmurą, no i oczywiście umożliwia sterowanie manualne, natomiast w większości robicie to oczywiście przez apkę. Przycisk bezpieczeństwa, bo on musi być, no i napis i208 AWD. Ta 208 i 205, bo tak naprawdę ta seria występuje w dwóch modelach, one się różnią przede wszystkim baterią, no i różnią się wydajnością. Ta 8 na końcu mówi nam o powierzchni, czyli mamy tutaj 800 m2 wydajności, a 5 to 500 m2 wydajności. Jeszcze zanim pod spodem, no to jeszcze Vision Fence, czyli tak naprawdę główna pomoc w omijaniu przeszkód i w pozycjonowaniu tej kosiarki. Ta kosiarka nie ma lidara, korzysta z NRTK. I teraz ciekawostka, w zestawie jest też antena, natomiast przy konfiguracji dostajecie taki komunikat, że w danym obszarze ta antena nie jest konieczna lub jest konieczna. W naszym obszarze akurat nie jest konieczna, dlatego że no tutaj po prostu NRTK działa, natomiast dla wzmocnienia precyzji możecie jeszcze sobie tą antenę postawić. Vision Fence jakby pomaga jeszcze rozpoznawać przedmioty, jest to po prostu zwykła kamera. Zobaczmy, co jest pod spodem, bo tutaj jest całkiem ciekawie. To, co bardzo lubię, no to ten napęd. Raz, że mamy tutaj duże koła z kolcami, więc fajnie tutaj będzie, jeśli chodzi o przyczepność, o możliwość podjazdu pod górę do 28%. Natomiast to koło jest absolutnym game changerem, dlatego że ono skręca raz, że bardzo precyzyjnie. Mamy tutaj cały mechanizm, zobaczcie. A druga sprawa jest taka, że zawiera też jakby kolce, taki ala bieżnik, no i to pozwala zachować przyczepność kosiarce, no i niezwykle precyzyjnie skręcać. Ten rodzaj napędu już testowaliśmy na naszym kanale w ostatnim odcinku z Navimowem, no i tam naprawdę nas pozytywnie zaskoczył. Jeśli chodzi natomiast o szerokość cięcia i ostrza, to mamy talerz, który ma szerokość cięcia 18 cm, no i jeśli chodzi o ostrza, to jest ich aż 5. Wiem, że sporo osób zwraca na to uwagę, tak, więcej ostrzy to lepsze koszenie trawy, więc pod tym względem tutaj Navimow naprawdę wypada nieźle. Jeśli chodzi o stację, no ona jest absolutnie banalna, czyli to, co znamy z Navimowa. Mamy tutaj delikatny daszek razem z lampką statusu, mamy podest, ona generalnie nie zajmuje zbyt dużo miejsca, jest kompaktowa, więc to jest fajne. No i oczywiście kabel. Kabel jeden do anteny, jak widzicie my zamontowaliśmy tą antenę, żeby Wam pokazać skład całego zestawu. No i drugi kabel do gniazdka, zasilania, no i tak naprawdę tyle. Jeśli chodzi o czasy ładowania i wydajność, tutaj bateria 5,1 Ah i wydajność koszenia według specyfikacji producenta do 250 m2 na jednym ładowaniu, no i ładowanie do pełna trwa 2 godziny. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mamy tutaj teren w okolicach 270 m2, więc zobaczymy, czy nam starczy baterii na jeden raz, czy będzie się kosiarka musiała doładować. Tyle teorii, bierzmy się za mapowanie. No i co? Lecimy z testem. No to co? Zaczynamy mapowanie, klikamy utwórz mapę, no i mamy tutaj dwie możliwości. Albo automatyczne mapowanie, albo ręczne mapowanie. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem automatycznego mapowania, co powtarzam w każdym odcinku. Dlaczego? Dlatego, że jednak precyzja zmapowania ogrodu manualnie i wyznaczenie trasy jest po prostu dużo lepsze. Im dokładniej zmapujecie ten ogród, tym on później będzie dokładniej koszony. Czasami są różne sytuacje, jakieś trawki, jakieś kamyki, czegoś system nie rozpozna, gdzieś wjedzie na grządkę. No warto poświęcić ten czas i my zmapujemy ręcznie, natomiast pokażemy Wam też, jakby wyglądało mapowanie automatyczne. Lecimy z ręcznym mapowaniem. Tu oczywiście mamy tutorial, żeby przygotować trawę do koszenia. No z racji tego, że to jest robot, który jakby kosi na bieżąco tą trawę, to nie jest traktor, który Wam skosi chaszcze. Więc trzeba przygotować trawę i przynajmniej skosić ją na tą wysokość 6 czy 7 cm, żeby robocik mógł sobie później ją po prostu dokaszać. Usuwamy wszystko z trawy, no to już wiadomo. No i tutaj także przypomnienie, żeby wyznaczyć wszystkie strefy niedozwolone, a także być blisko kosiarki podczas mapowania, no bo ona łączy się przez Bluetooth z telefonem. Mamy wszystkie kryteria mapowania spełnione, kosiarka naładowana na 100%.
kalibracja, no i co, lecimy z tematem. Zaczynamy od ustawienia punktu początkowego, czyli przy stacji, no i co, i jedziemy. No i to, co widzimy na pierwszy rzut oka, no to oczywiście sterowanie niezwykle precyzyjne. Ja jestem w stanie tutaj zrobić delikatny ruch i ta kosiarka już mi skręca delikatnie, nie niszcząc trawy. No generalnie na Wimow w tym sezonie uważam, że ten napęd na wszystkie koła zrobił naprawdę nieźle. Dojeżdżamy sobie do krawędzi, zobaczcie, precyzyjnie skręcamy, no to jest petarda, to jest po prostu istna petarda i to nie ryje naszej trawy, to jest piękne. No, stosunkowo cicha jest, według specyfikacji producenta po uruchomieniu ostrzy tam będzie w okolicach 59 dB, no więc no, na dworze praktycznie jest niesłyszalne i nie przeszkadza nawet podczas odpoczynku w ogrodzie. Dojeżdżamy do krawędzi trawy i zobaczcie, skręcamy sobie, no i ona się fajnie obraca, no jest super precyzyjna. A jednocześnie kompaktowa, więc to też jest fajne dla osób, które mają na przykład węższe ścieżki, jakiś ciaśniejszy troszeczkę ten ogród. No i cyk, klikamy gotowe. Teraz trwa tworzenie mapy. No i mamy 255 m2. No i teraz możemy sobie dodać do tej strefy granice, strefy zakazane, strefy wyłączone i też jest taka opcja wzoru, czyli na przykład możemy serduszko sobie z trawy wyciąć i robot będzie tak kosił, że po jakimś czasie serduszko będziemy mieć na trawie. To taki chiński sznyt i taki chiński gadżecik, można powiedzieć. No to co, zapisujemy tą mapę. Dobrze, no to co, teraz powrót do stacji sobie zrobimy. Będę się troszeczkę powtarzał w tym materiale, ale naprawdę no, ten napęd i ta precyzja jest tutaj absolutnie świetna. To jak skręca ta kosiarka, nie niszcząc nam trawy, nie musząc przerzucać siły na jedno czy drugie koło, to większe, no to jest mega. Zobaczcie, jak ona jest precyzyjna. To jest naprawdę fajne. No i super, dobrze, przeglądnijmy sobie wszystko, co możemy, żebyśmy zobaczyli, jakie mamy ustawienia. Harmonogram pracy, typ pracy, tutaj jak zawsze lecimy na koszeniu standardowym. Harmonogram koszenia możemy sobie ustawić tak, żeby przez wszystkie strefy albo w dane dni tygodnia, o danych godzinach przejeżdżała kosiarka. Mamy także opcję koszenia po zmroku, więc w momencie, kiedy będzie ciemno, no to kosiarka wtedy nie kosi. Ja generalnie polecam kosić za dnia, wtedy kosiarka no po prostu najlepiej rozpoznaje wszystkie przedmioty. No i to jest chyba też najzdrowsze dla trawy. Zarządzanie mapą, no tutaj możemy oczywiście znowu dodać sobie strefy, jeśli coś się w naszym ogrodzie zmieniło, no to możemy w każdej chwili sobie to zobaczyć. Tutaj mamy informacje odnośnie pozycjonowania, czyli właśnie czy pozycjonowanie ma być wspomagane kamerą, czy sobie tego nie życzycie, no to wiadomo, to sobie możecie ustawić. Ustawienia Vision Sense, czyli omijanie przeszkód, w jaki sposób ma omijać te przeszkody, czy ma być ochrona zwierząt, to też sobie ustawiacie w aplikacji. To, co bardzo lubię, czyli adaptacja do warunków pogodowych. Ta apka jest taka sama dla wszystkich kosiarek na Wimow, natomiast fajne są te funkcje, więc warto je omówić. Mamy oczywiście czujnik deszczu, więc w momencie, kiedy spadnie deszcz, no to macie możliwość opóźnienia wyjazdu później kosiarki na koszenie. Macie też śnieg, czyli w momencie, kiedy mamy śnieg na trawie, no to logiczne, że nie kosimy. Tak samo w upalną pogodę, po to, żeby też nie niszczyć zbytnio trawy. Jeśli temperatura na przykład przekroczy 35 stopni, no to wtedy kosiarka nie wyjeżdża. Funkcje przymrozku i także silnego wiatru. Także wszystko, co możecie sobie tak naprawdę ustawić pogodowo, no to kosiarka Wam to ogarnie. Jest system kontroli trakcji, więc no po prostu pozwala to na niezakopywanie się tej kosiarki. Jest współpraca z inteligentnym domem Google Home, Amazon Alexa. Tutaj możecie sobie podłączyć tą kosiarkę do asystentów. Jest funkcja antykradzieżowa, czyli alarm przy podnoszeniu kosiarki, alarm po wykroczeniu kosiarki z Waszego ogrodu, no i oczywiście funkcja znajdź moją kosiarkę. Cała oczywiście konserwacja części, eksploatacyjne materiały, to też jest wszystko w aplikacji, czyli w momencie, kiedy na przykład kończy Wam się żywotność ostrzy, no to informacje dostajecie w aplikacji, że należy je wymienić. W komplecie są dodatkowe ostrza, spokojnie na 2 sezony Wam to wystarczy. Dobrze, no to co? Mamy wszystko ustawione, tak mi się przynajmniej wydaje, więc zaczynamy koszenie. Koszenie oczywiście całej naszej strefy. Niech kosiarka jedzie, a my będziemy komentować na bieżąco to, co się dzieje. No i oczywiście standardowo nie oznaczałem tego drzewka jako strefy niedozwolonej. Chcę zobaczyć, jak kosiarka sobie poradzi z pozycjonowaniem i z przeszkodami na bieżąco dorzucanymi, tak to nazwijmy, w ogrodzie. Sprawdzimy ją też z piłkami, będziemy jej zadawać różne zadania. Powiem Wam, że jak na taki mały gabarecik, to całkiem sprawnie się porusza. Wystartowaliśmy w pełni naładowani i zobaczymy, jaki pójdzie.
No dobrze, i zobaczcie, co dzieje się z drzewkiem, które nie było zmapowane, które tak naprawdę robot wykrył podczas koszenia, nie miał tam strefy niedozwolonej. Tutaj, tak jak działają te kamery, no to naprawdę szacunek dla Segwaya i Navimowa, dlatego że to działa po prostu świetnie. On wykrywa to dużo wcześniej. Zobaczcie, to kółko pozwala mu precyzyjnie manewrować, obracać się przy tym, dokaszać tam, gdzie on czuje, że jest bezpiecznie, a jednocześnie nie wjeżdżać, nie wpadać w tą korę, nie ocierać się o krawężnik. No po prostu rewelacja. Pod tym względem Navimow mega imponuje, raz, że tym napędem, a dwa, że tym wykrywaniem przeszkód. No, przy tym drzewku zachowuje się świetnie, a tutaj nic nie jest zmapowane. To jest totalny spontan. No, zaraz zobaczymy jeszcze, jak sobie poradzi z rzucaniem, nie chcę powiedzieć, że kłód pod nogi, dlatego że rzucimy mu przeszkody przed kamerkę i zobaczymy, jak będzie je wymieniał. Natomiast jeśli chodzi o działanie pod takim względem, nawet jeśli będziecie mieć tutaj jakąś grządkę, kwiatki, drzewko, no to jak widzicie, jest to mega bezpieczne i zostanie precyzyjnie skoszone, nie robiąc krzywdy ani kosiarce, ani waszym roślinkom. Jesteśmy po. Skoszono 218 m2, no bo ten fragment z drzewkiem, wiadomo, ominęła. Natomiast jeśli chodzi o wydajność, to tutaj jestem pozytywnie zaskoczony, dlatego że kosiarka wróciła z naładowaniem na 34%, co uważam za bardzo dobry wynik. Spodziewałem się, że tutaj będzie ładowanie podczas tego koszenia naszego, ale okazuje się, że zostało całkiem sporo jeszcze tej baterii. Jeśli natomiast chodzi o czas koszenia, to jest blisko 2 godziny, więc no chwilę to trwało. I jeśli chodzi o kierunek koszenia, bo to też jest dosyć istotne, dlaczego tak, a nie inaczej. Generalnie Segway dobiera kierunek koszenia z kompasem. Po prostu wyznacza północ, południe, wschód, zachód i na tej podstawie zaczyna po prostu kosić. Więc jeśli działkę macie ustawioną tak jak my, troszeczkę w nieregularnej stronie w stosunku do kompasu, no to po prostu ona jedzie w ten sposób. Natomiast ten kierunek koszenia możecie oczywiście dowolnie sobie zmieniać. Jest także rekomendowany kierunek koszenia dokładnie w tym miejscu, w którym kosiarka wtedy ma najdłuższą trasę jazdy. I to widzicie też w aplikacji, natomiast możecie też ustawić automatyczne zmienianie tego kierunku koszenia z każdym koszeniem, czyli wtedy po prostu zachowujecie najbardziej równomierny porost trawy i to jest po prostu najzdrowsze dla waszego trawnika. My też dosyć długo już testowaliśmy cały czas lewo-prawo kosiarki, więc chcieliśmy po prostu też troszeczkę zmienić ten kąt, żeby ta trawa troszeczkę nam odżyła. Jeśli chodzi o poprawność koszenia, no tutaj nie mam zastrzeżeń. Zaczęło się od tego, że objazd był po krawędzi, następnie jazda zgodnie z wyznaczonym kierunkiem koszenia, no i później to drzewko, z którym sobie bardzo fajnie ta kosiarka poradziła. Mimo tego, że tego nie było zmapowanego, no to tutaj naprawdę nie mam zastrzeżeń. Cały czas łączność z aplikacją, cały czas poprawność z kierunków i tego wszystkiego, co no jest tak naprawdę niezbędne, żeby dobrze pozycjonować się w ogrodzie. No i to, co bardzo lubię i na co zwracam uwagę, no to ten napęd na wszystkie koła. No to i to robi robotę. Raz, że precyzja z tym ruchomym kołem, no to jest absolutnie co do milimetra, te skręty, dojazdy, mega. No i dodatkowo jeszcze oczywiście zawracanie, które nie niszczy nam trawy, nie przerzuca mocy na jedno czy drugie koło, tylko po prostu pozwala tej kosiarce fajnie manewrować i to naprawdę wychodzi bardzo, bardzo dobrze. Także jeśli chodzi o Navimowa, tutaj podtrzymuję swoje zdanie. Oni naprawdę zrobili super kosiarki, udoskonalają je z każdym sezonem i modele AWD, no to jest absolutna petarda. Zobaczcie, tutaj nie ma lidara, tu jest pozycjonowanie przez NRTK albo RTK i możecie bez problemu kosić precyzyjnie ogród. Bardzo dobrze ta kosiarka się zachowuje i świetnie skręca. Ten napęd to jest po prostu jej największa zaleta.
Oczywiście jest to model budżetowy, tutaj mógłbym powiedzieć, że szkoda, że ma to pokrętło, że nie możemy sobie zmieniać wysokości trawy w zależności od strefy, ale umówmy się, za te pieniądze uważam, że absolutna rewelacja, omijanie przeszkód, zachowywanie się w terenie, skręcanie, skuteczność koszenia, no i oczywiście model i208 na mniejsze areały, od razu Wam mówię. Raz, że zobaczcie, że te 250 metrów ona kosiła prawie 2,5 godziny, więc dosyć długo. Druga sprawa jest taka, że kiedy chcielibyście tą kosiarką 800 metrów skosić, no to zajęłoby Wam to mnóstwo czasu, po prostu ona by musiała się ładować, wyjeżdżać i no, trwałoby to po prostu dużo dłużej, więc dla małych ogrodów zwinna mała kosiareczka, 100% rekomendacja i naprawdę to, co robi w tej chwili Navimow i Segway, duży szacun, bo to są jedne z najlepszych kosiarek, jeśli chodzi o cenę, jakość, możliwości. No jeszcze szybkie zerknięcie, jak wygląda kosiarka pod spodem po koszeniu. Zobaczcie, warto zawsze sobie po koszeniu ją wytrzepać, bo te pozostałości z trawy troszeczkę zostają. No i przeczyścić sobie ostrza co jakiś czas, żeby, zobaczcie, tutaj taki nalot mamy od trawy, warto by sobie to zdjąć, żeby po prostu ostrze było cały czas wydajne. Natomiast możecie to zrobić zwykłą myjką, nie pod ciśnieniem. Tutaj macie piktogram, żeby nie robić tego pod ciśnieniem, natomiast zwykła woda ze szlaufa bez ciśnienia tutaj wszystko Wam fajnie umyje. No i w ten sposób możecie się cieszyć kosiarką przez cały sezon. No i to chyba tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Zapraszam oczywiście do dyskusji w komentarzach, a my widzimy się już niedługo w kolejnych ogrodowych i nie tylko materiałach na kanale Rootblock. Czołem!